Scott przechodzi na emeryturę, nie będzie już tworzył FNAF-ów, ale przekaże serię komuś innemu, zaufanej mu osobie. Tak w skrócie rysują się ostatnie wydarzenia. Wiadomość pożegnalną Scotta możemy znaleźć na Scott Games. W skrócie, Scott odsuwa się od FNAF-a, skupi się na swoim prywatnym życiu, na swojej rodzinie. Ma 5 dzieci, 6 w drodze. Scott dziękuję wszystkim za wsparcie przez te lata. Nie znika całkowicie z internetu, ale będzie go znacznie mniej, bo to w końcu emerytura. To wszystko Scott wyjawił podczas 7. rocznicy. 7. rocznicy trailera pierwszej gry. Do 7. rocznicy FNAF 1 jeszcze trochę. Scott wróci do tego, co sprawiło mu najwięcej przyjemności, czym jest tworzenie jakichś drobnych gierek dla swoich dzieci. Nie jest powiedziane, że my dostaniemy od niego cokolwiek więcej, czyż od niego zależy całkowicie. To równie dobrze mogą być takie mało osobiste gry, które będą miały sens dla jego dzieci, dla niego samego, a nie będą miały sensu dla nas, nie ma się na co nastawiać. Jakbym chciał dostać sequel do Desolate Hope, albo FNAF World 2, albo cokolwiek innego, raczej nie ma co na to teraz liczyć. Scott będzie żył własnym życiem i tyle powinniśmy od niego oczekiwać. Ciekawe, co to oznacza dla samej strony Scott Games. Zgaduję, że Scott wciąż będzie ją opłacał wyłącznie po to, żeby nikt jej nie odkupił i nie wydurniał się. Tak samo jak trzyma strony FNAF World, choć nic tam się nie dzieje od dłuższego czasu. Chciałbym, żeby na stronie pojawił się jakiś nowy, finalny obrazek, przypominający ten, który pojawił się po FNAF 4. Thank you. Wielkie podziękowanie dla community. Po prostu nie wyobrażam sobie, żeby wiadomość pożegnalna siedziała tam po wieczność. Dlaczego Scott przychodzi na emeryturę? Najpewniej planował to od dłuższego czasu. Kiedy skończył Ultimate Custom Night w 2018 roku, już wtedy miał miejsce pewien koniec. Od tego czasu inne firmy wzięły się za FNAF-a. Oczywiście powstało Freddy in Space 2, Furious Rage od Scotta, ale ogólnie wycofał się bardzo. Skupił się na nadzorowaniu innych projektów, brał udział w pisaniu książek Fazbear Frights. Teraz nie musi już robić praktycznie nic. Scenariusz do filmu jest gotowy, najwyraźniej zaczęli już go kręcić. Wszystkie Fazbear Frights zostały napisane. Security Breach jest już w głębokiej fazie produkcji, więc nie będzie tam tutaj teraz jakichś ogromnych zmian. Scott może to zostawić Steelwoolowi całkowicie bez żadnego komentarza. Dla niego to mniej więcej tyle i może się wycofać. Ale nawet jeśli planował to od dłuższego czasu, to jego emerytura została bardzo przyspieszona. W ostatnio miała miejsce ogromna drama na temat Scotta, bo ludzie dowiedzieli się, na kogo wpłacał pieniądze w ostatnich wyborach i tak dalej. Grożono mu nawet z tego powodu. Jest to dosyć skomplikowany temat, nie zamierzam go poruszać na kanale nigdy. Wiem, że w większości ludzie będą bronić Scotta, ale naprawdę proszę tego jakoś nie dyskutować tutaj w komentarzach, bo to jest trudny temat. Naprawdę nie spodziewam się niczego mądrego z takich rozmów tutaj. Krótko mówiąc, ludzie skancelowali Scotta, Scott to zaakceptował. Dla wielu osób jest to trudna sytuacja, bo nie chcą wspierać Scotta i jego poglądów, co równa się z odejściem od FNAF-a całkowicie. Scott pewnie wciąż będzie dostawał swój procent od nowych gier. Albo wiąże się z piracaniem gier, czego ogólnie nie polecam. Oglądajcie gameplay na YouTube, jeżeli już w taką stronę idziecie. Co to dla nas oznacza? W głównej mierze zupełnie nic. Oznacza tyle, że nie dostaniemy następcy Furious Rage. Scott w swojej wiadomości przyznał, że to nie jest koniec FNAF-a, bo planuje przekazać prawa do tej serii komuś innemu. Jego emerytura nie ma wpływu na gry, książki i film, które są już w produkcji. Scott już nad nimi nie pracuje tak czy tak, zajmują się nimi inni ludzie. Nie wiadomo co z innymi zapowiedzianymi projektami. Nie wiemy, czy Into Madness i gra AAA zostaną stworzone, ale zależy to najpewniej od osoby, która przejmie serię. Chyba że już teraz jakieś prace nad nimi są prowadzone, które nie zostały jeszcze ogłoszone. Wiemy tyle, że wszystko co do tej pory było w planach zostanie ukończone. Dostaniemy Security Breach w tym roku, będziemy dostawać następne Fazbear Frightsy regularnie, film zostanie też w końcu nakręcony. Z fanwersem też nie powinno być żadnego problemu. Jest ryzyko, że nie będzie nic więcej, żadnej drugiej fali, skończy się tylko na tym co teraz mamy, ale już zaczęte projekty będą skończone raczej na pewno, nie ma powodu, żeby je przerywać, anulować. A w międzyczasie Scott będzie się zajmował swoją własną rodziną. Znajdzie następcę, któremu powierzy swoją serię. Ale nie wiemy komu, dużo osób mówi o Dołko, o Matpacie, ale tacy internetowi celebryci raczej nie mają za dużo sensu. Już oddanie serii Steelwoolowi miałoby większy sens, jeżeli Scott jest gotowy oddać prawa do tej serii w firmie. Bo Steelwool ma doświadczenie w tworzeniu gier, Dołko nie. Wyobraźcie sobie, że jesteście wrzuceni w taką sytuację, macie prawa nad grą i musicie się w takiej sytuacji odnaleźć, jakoś współpracować z firmami, które potrafią tworzyć gry, to byłoby strasznie dziwne. Zostaje nam podziękować Scottowi za te 7 lat, przez które tworzył gry. Ta seria miała naprawdę duży wpływ na masę osób, na YouTube'owe kanały, na mój kanał. Masa osób rozwinęła swoje umiejętności na FNAF-ie, dalej będą mogli to robić, seria wciąż żyje, ale teraz już bez Scotta, który to wszystko zaczął. Pozostaje nam uszanować jego decyzję, pozwolić mu żyć jego własnym życiem i tyle. Od czasu do czasu wciąż pojawi się w internecie, ale jak to będzie wyglądało, to jeszcze się przekonamy. Nieważne. Tyle ode mnie na ten temat. Dalej będę robił teorie, nic u mnie na kanale się nie zmienia. Dziękuję wam za oglądanie, zobaczymy się w następnych odcinkach.